Lunik 9. Słynne romskie osiedle będące częścią słowackich Koszyc. Nazywane jest enklawą biedy lub romskim gettem w środku Europy. Zamieszkiwane praktycznie tylko przez Cyganów, stanowi najliczniejsze tego typu miejsce w Europie. W internecie możemy znaleźć kilka filmów z tego miejsca, ale większość ludzi nie wysiada z samochodu, a nawet jeśli, to spędza tam zaledwie kilka minut. My natomiast poświęcimy Lunik 9 cały dzień. Osiedle powstało w latach 70. i pierwotnie miało stanowić miejsce zamieszkania dla funkcjonariuszy policji, wojska i Cyganów. Jednak szybko okazało się, że zostali tylko ci ostatni. Obecnie większość budynków nie ma dostępu do podstawowych mediów jak woda, prąd czy ogrzewanie, a standardy życia są naprawdę niskie. Podobno choroby pokroju wszawicy, zapalenia wątroby czy opon mózgowych są powszechne, a bezrobocie sięga niemal 100%. Jak jednak naprawdę wygląda to słynne romskie osiedle? Czy Lunik 9 naprawdę zasługuje na miano jednego z najniebezpieczniejszych miejsc w Europie? Przekonacie się w dzisiejszym odcinku. No jest sen, że kamery są, to nie? No, obczajają. Obczajają fury, no. A tu jest ten kościół, tylko szkoda, że ma zamkniętą bramę. To ja idę zagadać z księdzem, żeby nam otworzył bramę. No, spójrzcie na to. Jak tutaj nie zaparkujemy, to z tyłu już jest pierdyliard osób. Ja zamknę. Dzieciak ma z 10 lat pali fajka obok ciebie. Tak? No. Tak, dobrze słyszeliście. Do księdza. Po środku Lunik 9 znajduje się ogrodzony wysokim płotem z bramami automatycznymi kościół z parafią. Jego okna zabezpieczone są 3 warstwami siatki i obowiązuje w nim zasada, że każde drzwi mają być zamknięte. Przynajmniej takie informacje przekazał nam ojciec Piotr Salezjanin, prowadzący tutejszą parafię. Nie myślałem, że będę kiedyś na urbeksie na mszy. Ja też nie, ale... No na razie wiesz, no powiem wam, że tutaj jest spokój, wygląda to dobrze, ale na wiesz, zewnątrz... kościół jest ogrodzony kratami, to nie? No. I jest dookoła owinięty siatką. Tak. Wiedzieliśmy, że aby cokolwiek nagrać na Lunik, nie możemy od tak sobie tutaj po prostu wejść, dlatego skontaktowaliśmy się wcześniej z księdzem, który zgodził się zostać naszym przewodnikiem. Żyjemy tu w pokoju, a w miery z Romami. W pokoju, to dobrze. Tak, nie, no tak. Ale jak ksiądz powiedział, po mszy jest na pewno wesoło, jest chaos. Jest tu wesoło, sem tam jest chaos. Chaos, to jest dobre słowo, no. Mają mnóstwo problemów, mało pieniędzy, ale nie płacą. W romskiej kulturze zażyje tu, a teraz. Tu i teraz. Tu i teraz. Niestety, ale w tym momencie muszę przerwać, dlatego że z bloku obok ktoś puścił głośną muzykę, a tego nie możemy pokazać na YouTube ze względu na prawa autorskie. W ogóle mieliśmy wrażenie, że mieszkańcy jakby specjalnie podgłaszali radio w momencie, kiedy się do nich zbliżamy. Ksiądz najpierw zabrał nas na dół osiedla, gdzie w pobliskim lesie mieszkają najbiedniejsi. Maśliczkowo, bo tak nazywają to miejsce, zamieszkują 62 rodziny mieszkające w prowizorycznych namiotach pobudowanych ze wszystkiego, co udało im się znaleźć w okolicy. To jest wszechobecny problem właśnie z tymi śmieciami. Tutaj nawet też wywalali wszystko za okno. Cześć! Dobry dzień! Jeszcze raz? My się poznamy, nie? My się... co? No my się znamy z kościoła. Z kościoła? Tak, ty byłeś ministrantem. Z księdzem. Hej. Tak. A mieszkasz tu, w tym domu? Hej, ja. Ale nie naszą se naozaj? Słucham? Polaki, tak. Nie naszą se naozaj? Nie wiem, ale to jest coś, co mnie rozwala, szczególnie to, co jest za tobą, co nie? Dlatego wiecie, też musimy teraz tak trochę uważać i kręcić czasami też z przyczai wiele rzeczy, bo mimo to, że mamy księdza, to wcale nie jest tak, że jesteśmy tutaj, wiesz, nieruszalni, nietykalni. Natomiast stanęliśmy przy tym śmietniku też nie bez powodu, bo po prostu oni tak tu żyją, co nie? Wywalają wszystko na zewnątrz i to samo też było w Rumunii. Tutaj ksiądz mówi, że tam to jest już ten Masliczkowo, czyli tutaj jeszcze będziemy mogli podejść, dalej już nie, bo oni mają też swoje psy, więc tak jak już wcześniej mówiłem, może z innym księdzem byśmy tam podeszli, ale z tym będziemy po prostu poruszać się tutaj. Koło je to? Moje. Podobno porwali dwoje dzieci wczoraj. Serio? Podobno tak. Jacyś bandyci. Że wczoraj wieczorem było dużo Romów, bo... Dobry dzień. Że porwano dwie dziewczynki. Dwie dziewczynki czy dwóch chłopców? Dwie dziewczynki. Ale jedna ci była. Tak, tak. Trzeba, wiesz, tak trochę się kręcić, że tak powiem, co nie? Być w ruchu. Idziemy, co nie?
Tak, tak. My z księdzem jesteśmy. Rozumiesz, co mówię? Tak? A na YouTubie z Polski jesteśmy i obalamy mis. Czy tu jest tak, czy tak? Może z księdzem to on będzie tłumaczył. Tak jest. Czyli jest okej. Okay, tu mieszkacie w tych domach? To wasze domy, tak? To z księdzem i będzie nam tłumaczył, to będziemy tak rozmawiać. Nie wiem, czy ogarnąłeś, co on zrobił teraz, ten małolat. Klepnął mnie centralnie w kieszeń, gdzie mam chusteczki, co nie? Wiesz, dlatego nie możemy tak stawać, musimy chodzić. Gdzie są kamery? A, są, rzeczywiście, no. Nie tylko my mamy kamery, ale oni mają też kamery. Dobra, przerwijmy ten chaos, bo zakładam, że już sami nie wiecie o co chodzi, bo ja się pogubiłem. Właśnie tak wygląda każdy przystanek na Lunik 9. Zaraz z każdej strony podchodzą do nas ciekawe dzieci zadające pytania. Za chwilę przejdzie ktoś z głośnikiem na baterię, no i tworzy się ogromne zamieszanie. Oczywiście nic w tym złego, oprócz tego jednego poprzedniego incydentu z pukaniem po kieszeniach. Z rozmowy z mieszkańcami wyszło, że podobno w nocy uprowadzono jakieś dzieci, ale ciężko powiedzieć ile w tym prawdy, ponieważ każdy podawał inną liczbę zaginionych oraz płeć. Pewne jest natomiast to, że pomimo tego, że większość mieszkańców nie ma prądu, to na Lunik jakiś czas temu zainstalowano system monitoringu. Dodatkowo podjechał do nas człowiek na rowerze, który przedstawił się jako policjant, ale był bez munduru. Ten pan jest z takiej policji obywatelskiej i tutaj sprawuje jakby kontrolę, mimo to, że rzeczywiście jak zobaczysz są Jak? Romska klatka. Romska klatka? Romska policja, tak? Czy? A, romska policja. Czyli nie obywatelska, tylko romska. Taka wewnętrzna ich, tak? Bo on tylko tutaj, tak? Tylko tutaj, okej. Mamy wodę. Aqua, jest? Co? Wodę czy macie? Wodę. No, Mamy studnię. A studnie. Ano. No, a prąd macie też. To czuję prąd. A... Silver. Silver? A ogrzewanie w zimę? Nie. Nie ma. To jak grzejecie? Pec. Pec. Piec. Piec, okej. A do szkoły chodzicie? Do szkoły? Ano, tu chodzimy do szkoły. To jest wasza szkoła? Spójrzcie, to jest ich szkoła, oni tutaj normalnie się uczą, ale dzieci przed chwilą nas jak odbiegły, to pytały się, czy mówimy po angielsku, no i no zaczęły mówić how are you, thank you, nice to meet you, I live here i tak dalej, i tak dalej. I am from Slovakia, czyli, ale ksiądz powiedział nam, że tutaj, czyli w kościele ich po prostu tego uczą. Mają lekcje, ci, którzy chcą, przychodzą, no i są uczeni właśnie tego angielskiego. Widzę, że Kuba musisz ciężko wyjść z tej strefy, co? Strasznie ciężko mi się wychodzi z tej strefy komfortu, co nie? Tym bardziej jak nie zaczęli No. Tu okolo tej bytovky, które voláme kukurica. Kukurydza. Kukurica. Tu cisza je kukurica. No tak, tak. Pretože to má taký tvár jak kukurica, to tá bytovka. A, okej, jak kolba kukurydzy, no. Tak. Všetci. Tak Poczekaj. tu boli odpadki do výšky 2 metrów okolo. A, no to widzieliśmy zdjęcia, że były tak wysoko śmieci, że do drugiego teraz już nie. piętra. Już posprzątali. Rozmawiałem z panem na rowerze, może na przebicie widzieliście, który jest ze Straży Obywatelskiej. Jest kilku chłopaków, którzy są ze Straży Obywatelskiej. No i opowiadał, że przez to, że różni youtuberzy tutaj przyjeżdżali, jeździli Ferrari, robili jakieś głupoty. Widziałem to, no. Ludzie się mega denerwują tym, że tu jesteśmy, ale parę osób przyszło i powiedzieliśmy, że słuchajcie, chcemy to nagrać z szacunkiem, powiedzieć jak tu mieszkacie i zaufał mi, powiedział, że dobra, spoko, nie róbcie jakichś głupot, ale powiedział wprost, że denerwujemy tutaj mieszkańców, bo nie wiedzą, co chcemy zrobić. Średnia szkoła techniczna, tak? Ufinansowana przez Unię Europejską. Tam są mural. Macie tak, tutaj jest dla młodych dzieci, pewnie przedszkole. Tutaj jest dla średnich i dla wyższych. A tam w tle z tyłu macie halę sportową tutaj. I widać, że to wszystko jest naprawdę bardzo ładnie zrobione. Oprócz tego, czemu to tak powyginane jest? To, że tak o. Uprawimy. Wy tu chodzicie przez te dziury? Nie. Nie? W stadzie. Aha. Beremy lopty, jak nam spadną. A piłka, tak? Hej. Czy tam coś, dobra. Bal. Bol, ja następny. Bol, tak. Nagrywam to ujęcie nie wiem który raz i powiem wam, że naprawdę to jest taki chaos, że cały czas albo ktoś się gdzieś pakuje, albo ktoś idzie z takim wielkim głośnikiem JBL-a i po prostu gra muza, a my nie możemy tego nagrywać, bo po prostu YouTube nam wywali prawa autorskie.
jest po prostu masakra. Nie mówię, że jest źle, po prostu jest bardzo chaotycznie, aż tak, że ja się zaczynam w tym strasznie gubić i no i nie wiem, co się dzieje po prostu. Ludzie nie znający tu nikogo mogą się poczuć rzeczywiście niebezpiecznie, bo wszyscy biegają do ciebie dookoła i jest taki niepokój, że szczerze mówiąc, jakbyśmy przyjechali bez księdza, to nie wiem, czy byśmy nie musieli się ewakuować, bo mówił, że ludzie są źli, że tu przyjechaliśmy, bo youtuberzy zrobili złą opinię o tej dzielnicy, więc jeżeli by zobaczyli nas z kamerami wychodząc z samochodu, to mogliby nam kazać stąd odjechać bardzo szybko. Urząd pracy. Urząd pracy, okej, tu jest urząd pracy. Urząd pracy? I tutaj pracujecie, czy nie? Nie, to Znaczy wasi pieniądze. rodzice. A, to jest takie centrum socjalne. Tu mamy kolejne bloki. Ich kiedyś było więcej, ale niestety zostały wyburzone. Papież tu przyszedł, papież Franciszek. Papież Franciszek, tak? My, toto kwiaty malowali, To wy malowaliście te kwiatki, takie tak? wielkie. To sme boli wielkie chore. No ja rozumiem. A tutaj, macie tutaj prąd, czy nie? Stožiar sme tam mali, nie? To bol taký projekt, že keď mal prísť Svätý Otec, tak jedna organizácia, taký street art communication, aj s jedným ešte kamarátom, tak chceli urobiť nejaký pekný darček pre papeža, aj také niečo, čo tu ostane. A deti veľmi radi kreslia práve kvety. Tak s deťmi kreslili na papier, potom vybrali niektoré a potom prišli a umelci už namalovali to na stenu. Kvety pre papeža. A w tym bloku już jest prąd, czy nie? To nie. A woda i ogrzewanie? W tomto je všetko. Wszystko jest, tak? Ogrzewanie nie. Ogrzewania nie ma. Okay. Ani tam. Serio, przepraszamy za te wszystkie rozchwiane ujęcia, no ale inaczej tego się po prostu nie da filmować, bo cały czas dookoła coś się dzieje. Spoko natomiast jest to, że my mówimy po polsku, oni po słowacku i rozumiemy się bez przeszkód. Mam nadzieję, że zrozumieliście to, o czym mówił ksiądz, że jak miał przyjechać papież, to namalowano te kwiaty na budynkach. No tak, bo kilka lat temu Franciszek przyjechał do Luniki i właśnie na tę uroczystość postarano się uprzątnąć całą dzielnicę. Tam jeszcze jak się przypatrzycie, to jest przystanek autobusowy i historia jest taka, że ludzie, kierowcy autobusów, którzy tutaj przyjeżdżają, mają dodatkowo płatne za to właśnie, żeby tutaj przyjeżdżać ze względu na bezpieczeństwo. I zobaczcie, że jest, przystanek autobusowy jest na samym rogu, co nie? No. I zapewne te autobusy podjeżdżają tak, że od razu mogą odjechać. Tak, tutaj jest Rome Cafe and Bar. I teraz jest tak, na przykład ten blok, widać, że oprócz tego, że jest na zewnątrz obskurny i niektóre okna są drewniane albo ich w ogóle nie ma, to mimo wszystko nie jest tak źle. Zobaczcie, śmieci leżą, jak nie wy, to obok chociaż śmietnika, ale tak samo jest też u nas, co nie? Natomiast są takie bloki, jak na przykład, ten dalej, który jest w ogóle rozwalony i śmieci leżą centralnie przed nim, tak? Większość tych domów dalej nie ma prądu, dalej nie ma wody, dalej nie ma grzewania. Słuchajcie, jest 20 parę stopni, więc możemy chodzić na krótki rękaw. Ale spytałem księdza, jak sobie radzą w zimę. To ma nam pokazać miejsce, gdzie wychodzą kominy z balkonów i jak sobie się grzeją kozami w mieszkaniach. Także trzeba podejść dalej. Tak trochę już się oswoili z naszą... Oswoili się z tym, że my tu jesteśmy, ja też zaczynam się czuć swobodniej, bo pierwszy ten chaos jest kwestią tego, że bez kitu nam nie ufali, że ci ludzie, którzy zjeżdżali tutaj robiąc z nich małpy nie dziwię się, że się denerwują. Teraz mam wrażenie, że nam zaufali i możemy tak swobodniej kręcić. Może nie tyle co zaufali, co po prostu widzą, że nie boimy się ich, oni nie boją się nas, jeśli nie chcą, żebyśmy kręcili, to nie kręcimy i tyle, nie? Ale powiem wam jedną rzecz, że jakbyście chcieli tu przyjechać, to tak naprawdę grzecznie. Ksiądz dawał też takie rady, że witać się, uśmiechać, ale ja bym zaczął od wizyty w kościele, żeby z kimś jechać do kościoła, tu. ewentualnie wrzucimy link właśnie Salezjan, z którymi się umawialiśmy. Jakbyście chcieli tu przyjeżdżać, piszcie albo dzwońcie właśnie do księdza i na pewno wam pomoże. Zobaczcie, ksiądz nazwał ten samochód jadący, że to jest to zoo, ale chodzi o to, że właśnie to, co mówiłem wam wcześniej, przyjeżdżają ludzie, objeżdżają to dookoła i po prostu robią sobie zdjęcia i Romowie się o to wkurzają. Proszę księdza, co znaczy kafan? Troszkę wyciąć. Bo dzieci z tymi butelkami idą do kafan. Kaufland to je obchod. Czyli to jest sklep. Tak. U nas on to idzie odnieść od tego dostanie 5 kasetów. Za jedną. Okej, to Już bogaty. Simon, powiedz, jak się tutaj żyje na Lunik 9? To dobre. Czy jest tutaj bezpiecznie, czy nie? Bezpečne. Bezpiecznie?
A powiedz mi, jakbyśmy tu przyjechali bez księdza. Kiedyśmy tu przyszli bez kniaza, czy by się musieli dbać ludzie tu przyjść? Nie museli. Nie? A prečo, keď nie A powiedz mi, jak widzisz siebie za 10 lat? Gdzie? Co będziesz robił 10 rokov? Będziesz doktor? Będziesz doktorem, tak? Ja cukrárka. Čo budeme robiť za 10 rokov, to budeme mať prácu. Akú? Čo chceš A robiť? normálnu. Ale čo budeš robiť? A budem pomáhať. Pasje, hobby. Ako máš najradšej tvoj koníček? Futbal, nie? Futbal. A, Futbalista? piłka nożna. Tak okej. jak ja miałem, też grałem. A, tu A ja hrajú veľa. to tanečnú. Tanečná. Ty taniecznie, tak? Keď sme hrali, sme A gdzie tancovali. mieszkasz? W którym bloku? W tym? Ja prvý ten. Tu, okej. A Poďme. macie tutaj prąd, wodę, czy tutaj nie ma? Jak? Nie, Či tu nie máte máme. elektrínu? Máme elektrínu. Macie Elektrínu elektrykę. majú, ale vodu? Ešte nemáme vodu. Ukáž, jak funguje woda. Poď ukázať. Pokażesz nam, jak działa woda? Hej. Jakby co, to znów gra głośno muzyka. W tym bloku nie ma bieżącej wody, więc na zewnątrz zainstalowano kran, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy, a wodę puszczają kilka godzin dziennie. Jeśli Banksy nas oglądasz albo ktoś ma z nim kontakt, to jakbyś chciał, to tutaj na Lunika 9 możesz zrobić swoje graffiti. Jest to jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w Europie, tak mówią, więc no jeśli się nie boisz, jeśli chciałbyś dać jakiś przekaz tym biednym ludziom i wszystkim dookoła, że może nie jest to tak niebezpieczne i nie warto czasem kogoś oceniać, to zapraszamy na ten mur, zrób co do ciebie należy. Dochodzimy do najdłuższego bloku na Lunik 9. Jeśli widzieliście zdjęcia, na których osiedle dosłownie tonie w śmieciach, to właśnie wykonano je w tym miejscu. Jakiś czas temu posprzątano podwórka, ale po tym co widzimy to kwestia czasu, aż znów zapełnią się odpadkami. W tym bloku nie ma ogrzewania i każdy zimą dogrzewa się piecykami, których rury wystawia za okno. Dlatego jak się przyjrzycie, to cała elewacja jest czarna i osmolona. W budynku znajduje się również jedyny sklep, do którego zaraz pójdziemy. Słuchajcie, ten mur, który widać tam w oddali za mną, to jest nic innego, mur, który został postawiony dlatego, żeby ludzie nie chodzili stąd na skróty, ponieważ łatwiej było im pójść na wprost niż 200 metrów w jedną, niż i 200 metrów w drugą. Oczywiście ksiądz też mówił, że no, idąc tędy na skróty, często było tak, że ktoś by pod wpływem alkoholu zniszczył samochód, czy go ukradł i dlatego ludzie też się denerwowali. Postawili te mury, no i później nagle w media, czyli chyba najgorsze co może być, zrobiły nagle szum, że Koszyce chcą zrobić tutaj getto i cały świat usłyszał, że Koszyce robią z Lunik 9 getto, co rzeczywiście nie miało miejsca. Po prostu ten mur powstał dlatego, żeby oni nie chodzili na skróty i żeby ludzie z tamtych bloków mieli większy spokój i komfort tego, że nikt im tych samochodów nie zniszczy. Tutaj kogoś ksiądz zna, żeby wejść na przykład do domu, czy raczej nie? Nie? Nie chcę. A, okej. Potom sa budú na mňa hnevať. A, okej. A oni tu agresywni są, czy nie? Prejdem s vami tak v pohode, ale keby som chcel vás do bytu, nie, nechcem to. Okej. Tu bolo všetko čierne, bo deti cez zimu, to je ich obľúbená činnosť, zapalovať kontajnery. Aha, czyli A, palić śmieci. podpalać śmieci. A, okej. každý deň trikrát. Čierna stena bola. A teraz 2 týždne dozadu starosta vymaloval. No ładnie pomalowane i też chyba kamery też. Ale už je teplo, už teraz sa nebude paliť, to len v zime. Czyli to w zimę jest V robione. zime, každý deň. Ale teraz tą zimę też tak robili? Každý rok. Každý rok. Co roku, okej. Každý rok. Ciebie nie. No a keď som tu prišiel pred 10 rokmi, tak tie bytoky boli krásne. Vyzerali jak tamty. Ale tým, že sa tu presťahovali z Hreben do tej zadnej ulice tu, tak tí ľudia to zmenšili. No. To chyba takie też jedne z najbrzydszych tych bloków, prawda? To nie kamery. No veď, toto môžete vidieť. A co kamerować? A możemy z panem porozmawiać? Pan nam pokaże. Maroš, chcę sa s vami porozprávať. Pan tutaj pracuje gdzieś dookoła, czy ogólnie jak wygląda pana życie tu? Ja tu nie pracuję. Teraz nie mam pracy, som momentálne bez práce. Som evidovaný na úrade práce. Jeho manželka pracuje. Małżonka. A, czyli małżonka pracuje. Co nam pan chce pokazać? Tá čo tá o Luniku 9 sú tu takí ľudia aj dobrí, aj zlí, aj čistotní, aj špinaví, ale väčšinou sú tie čistotní, ale tie špinaví si nedajú povedať, že by to bolo čisto, že by sme žili ako na úrovni.
Ako ludzie, ako sama śpiewać. No dobra, a pan powie, jakbyśmy tutaj przyjechali bez księdza, sami, to by... Przyszli bez kniaza, czy by sam musieli bać? Nie, okej by było. Nie. Okay. Jeho syn študoval v Prahe na univerzite. On jeszcze je w Prahe. No ale už študovať nebude. Neverím tomu. Bude. Neverím tomu. Už keď začal robiť. Tomasz bude. A pan będzie chciał się tu stąd wyprowadzać, czy pan tutaj ma swoje życie i podoba się tutaj panu? Či si sám tu páči, alebo či by si chceli žiť niekde inde? Wiecie, co páči sa mi tu, je to krásne sídlisko. To bolo najkrajšie sídlisko Luník 9, ale teraz už oni to zničili. Teraz tí dobrí ľudia to dávajú dokopy, dohromady, aby tu bolo pekne czysto. Zobaczcie, tutaj też jest podłączenie takiej wody po lewej stronie. Śmierdzi tutaj strasznie wilgocią i taki... Co tam? Co? Foto chyba. Foto! A, foto! Czekaj, bo nie to nacisnąłem. Chwila. Dobra. Pokażcie! No już pokazuję, już. 100 dzieci. 100 dzieci. Wam ukážem potom. Ja som tu. Ojciec Piotrek, tam sam chce o sobie mówić. To jest inicjatywa. Ojciec Pio? Ojciec Piotr. Żeby nie mówić ksiądz, a ojciec, bo oni takich uczą, że mówimy ojciec. To jest inicjatywa ich, że pokazać właśnie, że można zrobić coś dobrego na romskim osiedlu. I ten mural jest od roku. Jak go malowali, to przyszło około 100 romskich dzieci, tu że bardzo dużo ludzi biegało i Romowie namalowali ten malunek. To jest inicjatywa ojca Piotra, tak żeby ukazać, że da się zrobić coś konstruktywnego na tym osiedlu. I zobacz, że nie jest to ciągle zniszczone, co jest właśnie fajne, że to jakby szanują, bo sami to zrobili, więc i to przede wszystkim ładnie wygląda, nie? Hej, pani, co on? Czyli co, jakbyśmy tu przyszli bez księdza, to bezpiecznie czy niebezpiecznie? Ak by si tu prišiel bez mňa, by prišli títo traja. Či by sa mali bať, alebo nie? Nie, popatrz. Povedz, že či je nebezpečný Luník 9. Nie. Czyli, że okej, czy nie? Dobre. Dobrze, okej. No dobre. Pan nas zabrał na... A, dobra. Idzie się zapytać, czy możemy nagrać potrawiny u Jarka. No fajnie by było nagrać taki sklep, jak Sklep, tutaj. no. Ale przypomina mi I się... poprosić o co? Magnesy. Nie. Rachunek. Przypomina mi się w Bukareszcie, jak nagrywaliśmy dzielnicę cygańską i tam były zdjęcia ludzi, którzy zmarli, a to jest sklep. No mów. To jest sklep właśnie... Tak. Możemy? Może. Ale nie bój się nic, spokojnie. Czy jest tutaj bezpiecznie, czy niebezpiecznie? Je bezpečně, kvůli tomu kamerovému systému, který se spravil na Luníku 9. Czyli dzięki temu systemu kamer, tak? Okej. A jak długo mieszkacie na Luniku? Že ako dlho si tu na Luníku 9? 29 rokov. Od narodzenia. Od samego 29 początku. rokov on je. Twoja praca tutaj, tak? Sprzedaż w sklepie. Že predávať potraviny. Czy skończył tą szkołę gdzieś? Dobra, a gdzie się uczyłeś? Akú máš školu skončenú? Tutaj? Základnu. Ale tu, to? Súkromné gymnázium. W Koszycach, tak? W Koszycach. Ale nie tu. Rozumiem. A za parę lat, jak myślisz, jak będzie wyglądać twoja przyszłość? Czy zostaniesz tutaj, czy pójdziesz gdzieś dalej, może się wyprowadzisz w ogóle ze Słowacji albo z O 10 rokov chceš byť na Luníku, alebo chceš byť niekde inde žiť? Tak tu som sa narodil, tak tu asi aj ostanem. Tu narodený, tu chceš ostať. A, czyli tu gdzie się urodziłeś, chcesz zostać. Dobra, dzięki wielkie. Czy ma jakiś kolor z zewnątrz, czy tutaj jest taki hermetycznie, czy raczej ludzie tutaj się okej. przyjeżdżają do nich z zewnątrz? Okej, to czy jakby twoi koledzy, znajomi są tylko stąd, czy też gdzieś z innych obszarów Koszyc? Czy koledzy są tylko tutaj z tego, czy friends? Jeho? Tak. Są tylko stąd, czy też z miasta, z Koszyc? Že či máš viac priateľov tu z Luníka, alebo aj z inokadiaľ? Aj z inokadiaľ, aj stadiaľ. Ale tu čo robia? Tak tu na Luníku Sú tu najšie. Tu. Dobra, dziękuję jeszcze raz, wszystkiego dobrego. Robo, ďakujeme. Dzięki. Budeš na YouTube. Myśleliśmy, że to jest syn tego właściciela, który tu żyje, ale nie, to nie jest on, to jest jakiś pracownik po prostu. Mieszka tutaj od urodzenia, odkąd powstało to osiedle
nie wyobraża sobie też życia w innym miejscu i tak naprawdę zostanie tutaj. No i zobacz to, co powiedział, że jego znajomi są w kręgu właśnie Lunik 9, a nie z zewnątrz, więc tak, tam z zewnątrz ludzie tu nie przyjeżdżają i stąd raczej nikt nie zna ludzi tam z zewnątrz, więc to jest tak mimo wszystko zamknięte środowisko. Tak. Jak wrażenia? No powiem Ci, że na początku nawet czułem stres i się trochę bałem, ale tutaj rzeczywiście jest tak, że jak chodzimy między nimi, nie wiem, czy to rzeczywiście mówią tak, że gdybyśmy bez księdza tu chodzili, to by było spoko, czy nie, ale no coraz bardziej bezpiecznie się czuję. No bo już się też do nas oswajał. Na początku myślę, że nie, byłoby źle. No i wiesz co, też jest co innego, bo to jest któreś nasze, można powiedzieć, romskie osiedle, romska wioska. W Rumunii było to, że była bariera językowa i nie wiedzieliśmy, co oni mówią, a tutaj już moglibyśmy się z nimi sami dogadać, więc rzeczywiście, gdybyśmy byli bez księdza, to możliwe, że byłoby normalnie. Po prostu ludzie się ich tutaj boją, przyjeżdżają i trochę traktują ich jak zwierzęta, przez co i oni też się denerwują i no to jest jakby takie broń dwusieczna. Jak przyjeżdżasz tutaj i jesteś miły dla nich, to oni nagle się zaczynają uśmiechać i są mili dla ciebie, więc no... Jest to... W ogóle jedna rzecz zauważyłem a propos tego, co ty mówisz, że jak podajemy tutaj rękę ludziom, to wszyscy się otwierają. Nagle, że jest ej, spoko, że nie traktujemy właśnie jak jakiś, wiesz, kosmitów, tylko na zasadzie ej, siema, piona i zaczynają rozmawiać z nami, tak, nie? że chcemy pokazać, jak oni po prostu tutaj żyją, a nie chcemy ich obrażać. Ci, którzy nie chcą rozmawiać, nie rozmawiają, ci, którzy chcą. Jest to takie normalne. Te dzieci, które biegały dookoła nas, w końcu się znudziły i przestały koło nas biegać, czasem podbiegną, coś powiedzą, zrób nam zdjęcie, fajnie i spadają. Ale jeden mały protip. Nie chodźcie tu bez księdza. Nie chodźcie bez księdza. Druga sprawa, jakbyście chcieli rozdać czekoladki, to pójdzie kula śniegowa, że dasz dwom dzieciom czekoladkę, to nagle się zrobi 40 dzieci. Chyba że kontenery czekoladek. I to nie są nasze słowa, tylko księdza. Bo spytaliśmy, czy pojechać rozdać czekoladę, powiedział, że absolutnie nie, bo całe osiedle się tu Więc jak chcecie ich wesprzeć, to po prostu zostawimy wam gdzieś tutaj link w filmie, w opisie, żebyście po prostu przelewali hajs na salezjanów, którzy tutaj żyją i którzy po prostu w ten sposób pomagają, prowadząc, edukując te dzieci, no mając... Ten ksiądz zniknął. Za nami jest. Tam. Przestraszył się. Dobra, chodźmy na parafię. No, tak wygląda właśnie kościół, też jest cały w kratach, no nie dziwię się. Stary, powiem jeszcze tak, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale muszę to powiedzieć. To, że ludzie, którzy tutaj mieszkają, mówią, że tutaj nie jest niebezpiecznie i moglibyśmy tutaj sobie przyjechać bez księdza, to są mieszkańcy. Ja, jakbym tutaj mieszkał, to powiedziałbym dokładnie to samo. Mi się w życiu nie przyda, że tutaj jest niebezpiecznie, co nie? A co, myślisz, że gdybyśmy przyjechali, to by nas okradli albo coś zrobili? Myślę, że nie jest to jakby, wiesz, takie, że musi tak być, co nie? Natomiast prawdopodobieństwo jest tu o wiele większe niż 100 metrów dalej w Koszyczach. A jeżeli nie okradli, to by kazali nam po prostu się zawijać stąd. Tak, przyjechaliśmy z kamerami. No, człowiek, który jest w Straży Obywatelskiej, mówi, że ej, przyjechaliście, denerwujecie ludzi tutaj na samym początku. To jest prewencyjnie. Prewencyjnie. Bo szybko rozbiją. Prewencyjnie. Przyjdą dzieci, są nerwozne. Tak, i się bawić będą, nie? To jest najlepsza czynność, pewnie zabawa. A jeszcze jedno była. Potem, kiedy wieczór, kiedy wszyscy śpią, to była. No dobra, słuchajcie, co? Wyjechaliśmy. Jeszcze raz bardzo dziękujemy tutaj ojcu za to, że po prostu z nami poszedł tak naprawdę. Ale panowie, jak byście to podsumowali? W tym momencie mam jeden wielki, brzęczący ul w głowie. Był straszny chaos i ojciec Piotr sam mówił, że Lunik 9 to chaos. I to chyba najlepsze określenie. Tak. Zgadza się, ale powiem wam, że też sobie zupełnie to inaczej wyobrażałem. Zawsze jak gdzieś tutaj przyjadę, no czułem duży niepokój. Chodząc tam nie chcę w ogóle wybierać tego miejsca, bo było bardzo chaotycznie. Ale no nic tam się nie działo. Ci ludzie nie byli dla nas chamscy. Wiadomo, że te dzieci podbiegały i mówiły daj na kole, daj pieniądze, no bo to są Cyganie. Ale no później jak się z nami już uswoili, to było całkiem w porządku. No na początku był rzeczywiście na nas tak, na wszyscy naskoczyli, ale później, wiecie, tak naprawdę to my byliśmy jakby tymi małpami.
jeżeli chodzi o to porównanie do ZOO, co wcześniej nawet mówił ksiądz. Nie oni, tylko my, bo to my do nich przyjechaliśmy i oni nie wiedzieli, o co chodzi, tak? Natomiast nie wybielamy, no i czy jest bezpiecznie, czy nie, no decyzję pozostawiamy wam. Miejcie tylko na uwadze to, że po środku jest kościół ogrodzony murem, który ma i 3 warstwami krat w oknach. Więc jak chcecie przyjechać tutaj, to na własną odpowiedzialność. Jak dla mnie pewnie wam się nic nie stanie, ale mówię pewnie. Może coś się wam stać, bo nawet ksiądz raz powiedział, że widzisz tych ludzi, oni jak są po alkoholu są agresywni. Tak. I nawet milicjant z obrony tej obywatelskiej mówił, że no drażnią ludzie z zewnątrz, więc no bez księdza podejrzewam, żebyśmy nic nie nagrali. Tak. Może by nas nie okradli, ale po prostu by obiegli nas i generalnie kazaliby nam stąd odjechać. O, a to jest ta wioska, gdzie oni mieszkają. Tak, i ten ksiądz tu nie chciał iść, no. To jest przy samej autostradzie mieszkają. To taka ręcznie wybudowana przez nich. No dobra, tak czy siak. Dziękujemy wam za dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcji. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć.